Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam koparkę Lovol FR36. Pokażemy, jak poprawnie obsługiwać koparkę, przybliżymy jej budowę oraz omówimy najważniejsze zasady konserwacji. Koparka wyposażona w kabinę o masie mniej więcej 3600 kg. Może być wyposażona w łyżkę z zaczepem hydraulicznym lub mechanicznym. W prezentowanej koparce mamy do czynienia z zaczepem hydraulicznym, czyli możemy z poziomu kabiny odczepiać i zaczepiać osprzęt. Koparka wyposażona jest w japoński silnik Yanmar o zapłonie samoczynnym, 3-cylindrowy, chłodzony cieczą. Po zakupie nowej koparki powinniśmy pamiętać o konieczności docierania silnika. Przez pierwsze 100 motogodzin powinniśmy pracować na około 50%. W późniejszym czasie możemy zwiększyć do około 70-80%. Dopiero po 100, mniej więcej po 100 motogodzinach możemy w pełni wykorzystywać potencjał tej maszyny. Dostęp do silnika mamy po otwarciu tylnej pokrywy. Tutaj mamy dostęp do wstępnego filtra paliwa z separatorem wody, do głównego filtra paliwa, do filtra powietrza, do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego oraz do wylewu oleju i wskaźnika poziomu oleju silnikowego. W przypadku filtra paliwa powinniśmy zwrócić uwagę, aby pierścień nie znajdował się powyżej linii. W momencie, kiedy ten pierścień pływający znajdzie się powyżej wskazania, należy opróżnić separator z wody. Należy w tym celu zakręcić kranik paliwa, usunąć wodę, następnie całość poskładać, odkręcić kranik i odpowietrzyć układ. Po włączeniu zapłonu uruchamia się pompka paliwa. W ten sposób możemy odpowietrzyć układ. Jeżeli chodzi o filtr powietrza, dostęp do filtra jest bardzo prosty. Możemy ściągnąć osłonę. Powinniśmy jak najczęściej zaglądać do filtru powietrza, nawet codziennie. Zobaczyć, w jakim są stanie. W momencie, kiedy filtr potrzebuje przeczyszczenia, powinniśmy to zrobić zawsze od strony wewnętrznej. Taki filtr możemy czyścić kilkukrotnie, mniej więcej 6, 7, maksymalnie 8 razy. Powinniśmy unikać sytuacji, w której tylko czyścimy filtr powietrza, ponieważ ma on określoną wytrzymałość. Zbyt częste czyszczenie może również go uszkodzić, co może doprowadzić do dostania się zanieczyszczeń do układu dolotowego silnika, a w konsekwencji może doprowadzić do poważnych uszkodzeń. Maszyna wyposażona jest w 2 filtry, filtr zewnętrzny i filtr wewnętrzny. Większość zabrudzeń będzie osadzała się na zewnętrznym filtrze powietrza. Ten wewnętrzny jest takim dodatkowym zabezpieczeniem, także widzimy, że producent zadbał tutaj o odpowiednią filtrację. Na samym dole mamy wskaźnik poziomu oleju silnikowego. Maszyna powinna być zaparkowana na równej powierzchni, silnik powinien być unieruchomiony. Możemy wyciągnąć wskaźnik, przetrzeć go czystą szmatką i skontrolować poziom oleju silnikowego. W tym momencie olej jest na tyle czysty, że ledwo widać, ale jest powyżej połowy. Podczas codziennej obsługi nie powinniśmy zapomnieć o sprawdzeniu poziomu płynu hydraulicznego. Pod tą pokrywą mamy dostęp do pozostałych komponentów, między innymi zbiornik oleju hydraulicznego. Dostęp do wskaźnika mamy przez tą kratkę lub od góry. W komorze znajduje się również naklejka informująca, w jakiej pozycji ustawić wysięgnik koparki, aby prawidłowo skontrolować poziom oleju.
Powinniśmy się tego trzymać, ponieważ poziom oleju hydraulicznego może się wahać znacząco w zależności od położenia siłowników. Korek wlewu paliwa znajduje się po drugiej stronie kabiny, w tym miejscu. Wskaźnik poziomu paliwa znajduje się na wyświetlaczu, co później pokażemy. Podczas codziennej obsługi powinniśmy zwrócić uwagę także na wszelkiego rodzaju wycieki, które ewentualnie mogą się pojawić, na uszkodzenia. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na przewody hydrauliczne, czy nie są uszkodzone, czy w związku z tym nie wycieka na przykład olej hydrauliczny. Powinniśmy zajrzeć pod spód maszyny. Maksymalnie co 5 lub 10 godzin powinniśmy przesmarować wszystkie punkty na maszynie. Punkty smarujące znajdują się w tym miejscu. Tutaj mamy dostęp do smarowniczek, które smarują układy niedostępne z zewnątrz. Wszystkie siłowniki po obu stronach również posiadają kalamitki. Są one z reguły oznaczone czerwoną osłonką, więc są łatwo widoczne. Wszystkie stworznie oraz tulejki i siłowniki posiadają kalamitki, zarówno z lewej, jak i z prawej strony wysięgnika. Częsta obsługa tych punktów, częste smarowanie przyczyni się do mniejszego zużycia stworzni i tulejek, a tym samym dłuższej i bezawaryjnej pracy. W prezentowanym modelu szybkozłącze jest załączane hydrauliczne. Przewód jest podpięty do jednego ze szybkozłączy. Wykorzystane jest akurat szybkozłącze z zaworem kulowym, więc bez problemu możemy sobie zamknąć te szybkozłącze, aby uniemożliwić przypadkowe odpięcie łyżki. Koparka wyposażona jest w światła robocze, zarówno na wysięgniku, jak i na kabinie. Wewnątrz kabiny mamy do dyspozycji wyświetlacz, który obsługuje większość funkcji, które się w tej maszynie znajdują. Dźwignia blokady układu hydraulicznego. Należy pamiętać, aby dźwignia była podniesiona przed uruchomieniem silnika. Wyłącznik awaryjny. Klapka bezpieczników i przekaźników. Oraz wyświetlacz, z poziomu którego obsługujemy większość funkcji w prezentowanej maszynie. Maszyna posiada układ klimatyzacji. Na wyświetlaczu mamy możliwość regulowania dokładnej temperatury, czyli jest to układ tak zwany klimatronik. Maszyna ma również lewy i prawy pedał. W tym modelu lewy pedał nie służy do obsługi żadnej funkcji, jest on nieruchomy. Natomiast prawy pedał służy do obrotu ramienia wysięgnika. Tutaj mamy również nakładki, które służą do obsługi jazdy koparki również za pomocą nóg. Po wcześniejszym uruchomieniu prądu w koparce za pomocą wyłącznika pod boczną maską możemy uruchomić wyświetlacz. W tym celu powinniśmy przytrzymać na sekundę przycisk start. W tym momencie uruchomi nam się wyświetlacz. Domyślne hasło to 4.0. W tym momencie widzimy m.in. datę, godzinę, łączny licznik motogodzin, chwilowy licznik motogodzin, stan poziomu paliwa, temperatura płynu chłodzącego. Na dole mamy dostępne takie funkcje jak radio. Jest tutaj możliwość również podłączenia urządzeń po Bluetooth, po USB oraz po złączu AUX. Tutaj mamy dostępny panel Klimatronik. Stopnie możemy wyświetlać zarówno w stopniach Celsjusza, jak i Fahrenheita. Możemy ustawiać temperaturę wewnątrz kabiny, moc nawiewu. W tym miejscu uruchamiamy nawiew. Możemy również uruchomić klimatyzację. Tutaj możemy przełączyć tryb między żółwiem a zającem oraz ustawić tryb powrotu do prędkości biegu jałowego.
Po wejściu do menu głównego znajdują się tutaj informacje o maszynie. Podstawowe informacje takie jak napięcie akumulatora, poziom paliwa czy prędkość obrotowa silnika. Również jest pokazane jego obciążenie. Warto również zaznaczyć, że nie wszystkie opcje dostępne są dla klienta. Niektóre są zabezpieczone hasłem i dostęp do tych funkcji ma jedynie serwis autoryzowany. Następnie możemy przejść do ustawiania trybu, który odpowiada właśnie za tą ikonę, czyli możemy ustawić w skali od 0 do 10 jaka będzie maksymalna prędkość obrotowa silnika oraz jaki będzie maksymalny moment obrotowy. Możemy również uruchomić funkcję z tego poziomu. Możemy również ustawić opóźnienie w momencie, kiedy byśmy wyszli z maszyny, zostawili jakieś tutaj urządzenia włączone, możemy automatycznie ustawić opóźnienie wyłączenia wszystkich funkcji. Możemy ustawić jasność wyświetlacza, język, zegar oraz inne ustawienia. Możemy również wrócić do ustawień fabrycznych. Tutaj mamy zakładkę dotyczącą przeglądów okresowych. Możemy wejść w tryb telefonu. Możemy również uruchamiać światła z poziomu wyświetlacza. Te same opcje są dostępne na tym panelu. Możemy również zablokować ekran dotykowy. Nagrzewanie silnika przed pierwszym uruchomieniem odbywa się automatycznie. Także powinniśmy włączyć zapłon, odczekać parę sekund, aby silnik się nagrzał. W tym momencie również pompka paliwa się uruchamia. Aby uruchomić silnik, należy przytrzymać przycisk Start do momentu uruchomienia silnika i wówczas powinniśmy zwolnić przycisk. Należy pamiętać, aby uruchamiać silnik po podniesieniu tej czerwonej dźwigni. W momencie, kiedy byłaby ona opuszczona, niemożliwe jest uruchomienie silnika. Po uruchomieniu silnika, gdybyśmy chcieli używać maszyny, musimy opuścić dźwignię, dopiero wówczas układ hydrauliczny zostaje odblokowany. Po lewej stronie mamy również dostęp do przycisku światła ostrzegawczego. Poniżej mamy również dostęp do złącza AUX oraz gniazda zapalniczki. Prędkość obrotową silnika regulujemy tym pokrętłem, o czym informuje nas ikona na wyświetlaczu. Prędkość obrotową silnika regulujemy od 1 do 10. Tą dźwignią natomiast podnosimy i opuszczamy lemierz. Funkcja pracy silnika w trybie jałowym, czyli ta funkcja, jest szczególnie przydatna, ponieważ po jej uruchomieniu możemy podnieść prędkość obrotową silnika. W momencie, kiedy przez kilka sekund nie używamy żadnej funkcji hydraulicznej, prędkość obrotowa silnika maleje do prędkości biegu jałowego. Do obsługi układu hydraulicznego służą te dwa joysticki, lewy i prawy. Na obydwu zamontowane są przyciski kołyskowe, którymi obsługujemy szybkozłącza zamontowane na wysięgniku. Jeżeli chodzi o obsługę, również powinniśmy zwrócić uwagę na napięcie gąsienic. Po podniesieniu gąsienic w powietrze powinniśmy skontrolować luz w dolnej części. Nie powinien on przekraczać 1,5 do 2 cm. W momencie, kiedy napięcie gąsienic jest nieprawidłowe, powinniśmy zdemontować klapkę oraz napiąć gąsienicę, wcześniej luzując nakrętkę kontrującą. Znajduje się tam smarowniczka, którą powinniśmy nabić odpowiednie ciśnienie i tym samym napiąć gąsienicę. Aby skontrolować poziom oleju hydraulicznego, powinniśmy ustawić wysięgnik w tej pozycji, maksymalnie wyciągnąć siłowniki oraz przechylić łyżkę. W tym momencie sprawdzamy poziom oleju hydraulicznego. Znajduje się on mniej więcej w 3/4 poziomu. Tutaj również widzimy, że poziom oleju powinien być kontrolowany dokładnie w tej pozycji, ponieważ w uprzednim położeniu poziom oleju był poniżej połowy. Powinniśmy także pamiętać o przeglądach okresowych.
co jest szczególnie ważne po zakupie nowej koparki, ponieważ aby zachować okres gwarancji, należy przeglądy okresowe wykonywać zgodnie z założeniami producenta. Pierwszy przegląd okresowy powinniśmy wykonać po 50 motogodzinach. Wówczas przegląd ogranicza się do wymiany oleju silnikowego, filtra oleju silnikowego oraz oleju w silnikach napędu. Następny przegląd powinien odbyć się po 250, 500, 750, po 1000 motogodzin. Wówczas te przeglądy posiadają szerszy zakres. Wymieniane są również filtry paliwa, filtry powietrza w zależności od potrzeby, filtry hydrauliczne oraz po 1000 motogodzin wymieniany jest olej hydrauliczny.